Siema Sybiksy, jak widzicie łapy nie ma. Dzisiaj postaram się w prosty sposób wytłumaczyć Wam, na czym polega objętość w hipertrofii, czyli jak budować skutecznie mięśnie poprzez dobór serii powtórzeń ciężaru. Łapy nie ma. Oczywiście rozpoczynamy od objętości, ponieważ określenie optymalnej objętości jest kluczem do rozpisania skutecznego planu treningowego pod budowę mięśni. I tak, możemy dokonać pomiaru objętości poprzez obliczenie powtórzeń do upadku mięśniowego, bądź poprzez korzystanie ze wzoru seria razy powtórzenia razy ciężar. No i oczywiście żadna z tych metod nie jest idealna, ponieważ nie rejestruje objętości mechanicznego obciążenia. A czym jest mechaniczne obciążenie? Aby zrozumieć materiał, musicie się dowiedzieć, na czym to polega. Na chłopski rozum, dla przykładu weźmiemy wyciskanie leżąc. Jeśli nie widzisz różnicy w szybkości wyciskania pomiędzy pierwszym a ostatnim powtórzeniem, to znaczy, że nie stymulujesz wystarczająco mięśni, czyli mechaniczne obciążenie było zbyt słabe. Więc te powtórzenia, które widzicie w tej serii wyciskania leżąc, są zbyt mało stymulujące, aby dawały jakikolwiek efekt. Natomiast czym wolniej wyciskasz z powodu ciężkiego ciężaru bądź zmęczenia, tym bodziec do przyrostu mięśni jest większy. Jak zdążyliście zauważyć, te powtórzenia są wykonane w zwolnionym tempie, celowo, aby Wam pokazać, na czym polega te większe mechaniczne obciążenie. W takim razie, co powinniśmy obliczyć, aby ustalić naszą objętość, optymalną objętość pod hipertrofię? Przede wszystkim te powtórzenia, które są najbardziej stymulujące, czyli w tych, w których występuje skurcz wolny, czyli jak wyciskamy, to ciężko, wolno, bo ciężar jest tak ciężki, że od nas to wymusza. No i w tym momencie są aktywowane tak zwane wysokoprogowe jednostki motoryczne. A co to są jednostki motoryczne? Zaraz w prosty sposób Wam wytłumaczę. Mięśnie zawierają tysiące włókien, które są zorganizowane w grupy jednostek motorycznych. No i znowu na chłopski rozum. Mamy kierownika firmy w danym dziale, który nazywa się pan jednostka motoryczna i on organizuje pracę swoim pracownikom. Takich kierowników w firmie mamy kilku. Od tych mniej ważnych po tych najważniejszych. Dlatego jednostki motoryczne są rekrutowane od małych niskoprogowych po duże wysokoprogowe. Niskoprogowe jednostki motoryczne regulują małą liczbą włókien mięśniowych i słabo rosną po mechanicznym obciążeniu. No i wysokoprogowe jednostki motoryczne kierują dużą ilością włókien i rosną znacznie, gdy pojawi się mechaniczne obciążenie. No i na co dzień są aktywne te niskoprogowe jednostki motoryczne, czyli jak chodzisz, biegasz truchtem, czyli wykonujesz ćwiczenia aerobowe, po tym mięśnie Wam nie rosną. Natomiast gdy mocno obciążyć mięsień, gdy obciążenie jest odpowiednio ciężkie, wtedy są aktywne te wysokoprogowe jednostki motoryczne, czyli większość włókien, no i mamy hipertrofię. Oczywiście warto nadmienić, że dotyczy to skurczów wolnych, czyli aktywacji wysokoprogowych jednostek motorycznych w przypadku skurczów wolnych, a nie szybkich, eksplozywnych, ponieważ tam hipertrofia praktycznie nie zachodzi. Co ciekawe, badania wykazały, że aktywowanie wysokoprogowych jednostek motorycznych, podczas gdy ich włókna skracają się wolno, nie wywołuje ich wzrostu, jeśli ten bodziec zdarza się zbyt rzadko, dlatego tak ważne jest określenie odpowiedniej objętości podczas konstruowania treningu pod hipertrofię. Ciężkie obciążenia, czyli od 1 do 5 powtórzeń, które stanowią 85% ciężaru maksymalnego, obejmują pełną rekrutację jednostek motorycznych, dlatego wszystkie powtórzenia w serii będą zaliczone jako stymulujące. Natomiast w przypadku umiarkowanych obciążeń, czyli od 6 do 15, 15+, wraz ze zwiększającym się zmęczeniem, prędkość skurczu maleje, a poziom aktywacji jednostek motorycznych rośnie. Dlatego w tym przypadku prędkość sztangi w tych końcowych powtórzeniach jest taka sama, jakbyś pobijał rekord na raz albo na 2, 3, 4 czy 5 powtórzeń. Dlatego te ostatnie powtórzenia są dopiero stymulujące. W takim razie jak to wygląda w praktyce? W przypadku dużych obciążeń. 3 razy jedno powtórzenie maksymalne, mamy 3 powtórzenia stymulujące. I mamy tutaj niewielki bodziec. 3 razy 3 powtórzenia maksymalne, mamy 9 powtórzeń stymulujących i umiarkowany bodziec. W przypadku 3 serii 5 powtórzeń maksymalnych mamy 15 powtórzeń stymulujących, jest to średnio wysoki bodziec. I on będzie taki sam w przypadku, gdy zrobimy 5 serii po 3 powtórzenia, też nam wyjdzie 15 powtórzeń stymulujących i to będzie średnio wysoki bodziec. A teraz przejdziemy do umiarkowanych obciążeń.
Tutaj liczba stymulujących powtórzeń nie rośnie, pomimo że objętość ze wzoru seria razy powtórzenia razy ciężar rośnie. Dlaczego tak jest? Podam przykład. 3 razy 10 powtórzeń maksymalnych to mamy 15 powtórzeń stymulujących oraz 3 razy 20 powtórzeń daje nam też 15 powtórzeń stymulujących. Tylko te ostatnie 5 powtórzeń będą powtórzeniami stymulującymi, pozostałe, czyli te pierwsze i w środku, nie będą dobrym bodźcem. Więc jeśli nie wchodzisz w tę strefę ciężkiego dźwigania, niestety twoje mięśnie nie będą rosły. Teraz przechodzimy do przykładów konkretnych, czyli zmierzymy objętość dla zestawów 5x5 czy 5 serii po 10. Pierwsze serie są wykonywane z dużym zapasem i są dalekie od upadku. Wraz z kolejną serią liczba powtórzeń w rezerwie maleje. Więc mamy 5 serii po 10 powtórzeń na 70% ciężaru maksymalnego. Powtórzenia z zapasem to: pierwsza seria mamy 7 powtórzeń z zapasu, co nam daje 0 stymulujących powtórzeń. Druga seria to jest 5 powtórzeń zapasu, też nam daje 0 powtórzeń stymulujących. Trzecia seria mamy 3 powtórzenia zapasu, daje nam 2 powtórzenia stymulujące. Czwarta seria 2 powtórzenia zapasu, 3 powtórzenia stymulujące. No i piąta seria 0 powtórzeń zapasu, 5 stymulujących powtórzeń. Razem daje nam to z 50 powtórzeń, które wykonaliśmy, tylko 10 powtórzeń stymulujących. I to jest nasza objętość. No i teraz bardzo ważna kwestia, mianowicie trening do upadku prowadzi do większego uszkodzenia mięśni, co wydłuża czas niezbędny do regeneracji. Podobnie trening z użyciem większej liczby powtórzeń ma również tendencję do zwiększenia uszkodzeń mięśniowych i też wydłuża czas do regeneracji. No i wreszcie używanie krótszych przerw spoczynkowych wydaje się też zwiększać obrażenia mięśniowe, co też wydłuża regenerację. Dlatego bardzo ważne jest zminimalizowanie liczby powtórzeń maksymalnych, zmniejszenie stosunku liczby powtórzeń stymulujących do niestymulujących, ponieważ umożliwi nam to częstsze trenowanie. To dzisiaj wszystko. Przypominam o kursie we Wrocławiu 17 i 18 listopada. Tam będzie kurs instruktora trójboju siłowego, czyli technika przysiadów, wyciskania leżąc oraz martwego ciągu. No i drugi dzień rozpisywania planu treningowego i tam będę troszeczkę w szczegółach omawiał tutaj tą kwestię objętości. To dzisiaj wszystko. Na razie. Łapy nie ma.